Od pewnego czasu zauważyłem, że akwarystyka przez wielu ludzi jest postrzegana jako hobby dla wybranych, gdzie wejście do świata pięknych aranżacji wymaga tysięcy złotych na markowe podłoża, designerskie lampy i systemy nawożenia. Poniekąd sam dostaję przez to rykoszetem, dlatego że od jakiegoś czasu pomagam w zakładaniu ludziom swoich wymarzonych zbiorników. Zawsze mówię w takim przypadku, że akwarystykę można porównać do samochodu. Można sobie kupić wymarzony samochód klasy premium, ale też można jeździć z powodzeniem starym, już wysłużonym autem. Wszystko zależy od zasobności Twojego portfela. Najgorsze jest to, że wielu ludzi jest przekonane, że wysoka cena produktu jest gwarancją sukcesu biologicznego akwarium. Ale tak naprawdę to nie jest ich wina. To jest jeden z najskuteczniejszych chwytów marketingowych branży zoologicznej. Wmawiają Ci, że jeżeli użyjesz produktu A, który bardzo dużo kosztuje, masz zagwarantowany sukces. Tylko dlatego, że produkt B jest tańszy i jest z marketu budowlanego. W rzeczywistości ryby i rośliny nie odróżniają piasku za 100 zł od tego znalezionego w naturze. O ile potrafimy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa chemicznego. Można stworzyć zbiornik o wyglądzie premium, korzystając z surowców dostępnych niemal za darmo. I dziś udowodnię Wam, że różnica między tanim a drogim akwarium często istnieje tylko w naszej głowie i oczywiście na paragonie. Ale z drugiej strony też nie oszukujmy się, pewne produkty warto kupić i naprawdę dość sporo za nie zapłacić. Ale wszystko po kolei. Aquascaping TV. Przed Wami, mam nadzieję, kolejny ciekawy temat. Partnerzy kanału. Firma Hobby. Wyłączny dystrybutor marki Sera i Fluval. Plantika. Największy sklep internetowy z akwarystyką i oczkiem wodnym. Ponad 10 000 produktów. Już kiedyś podobny film robiłem na tym kanale i cieszył się dużym powodzeniem. Dlatego pomyślałem, że warto rozłożyć temat na czynniki pierwsze. Opowiem Ci o podłożu i hardscape'ie, o filtracji i oświetleniu, o roślinach i nawożeniu. Naprawdę na każdym tym dziale akwarystyki można sporo zaoszczędzić. Ale nie zawsze opłaca się oszczędzać i o tym też Wam powiem. Podłoże i hardscape. W tym przypadku możemy powiedzieć o walce między skarbami natury i sklepową półką. Jednym z największych wydatków przy zakładaniu nowego zbiornika jest zazwyczaj tak zwany hardscape, czyli kamienie, korzenie i podłoże. Niestety ten film też będzie taką moją spowiedzią, dlatego przyznaję się od razu, że niekiedy zdarza mi się wydawać na to krocie. Dlaczego? Ano dlatego, że w naszym położeniu geograficznym wielu kamieni i korzeni po prostu nie ma. To też wszystko zależy od tego, co w danej aranżacji masz na myśli stworzyć. Są przecież aranżacje, które będą odwzorowaniem polskich wód, więc tutaj nasze rodzime korzenie jak najbardziej będą się nadawały. Markowe kamienie jak Sirius Stone czy Dragonstone kosztują w sklepach od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych za kilogram, co przy większym zbiorniku generuje kwoty rzędu kilkuset złotych. Ale równie dobrze w to miejsce możemy użyć rodzimych materiałów do budowania akwarium, które znajdziemy wszędzie. Krótko mówiąc, geologia jest po naszej stronie. Bazalt, granit czy piaskowiec, które możemy znaleźć podczas spaceru lub na składzie budowlanym, mają identyczne właściwości fizykochemiczne. Tutaj małe przypomnienie, o którym pewnie większość z Was wie. Kluczem jest wykonanie prostego testu octowego.
Jeśli kamień po polaniu octem pieni się, oznacza to, że zawiera wapń i będzie utwardzał wodę w akwarium. Jeśli nie, jest bezpieczny dla większości ryb. Oczywiście, jeżeli planujemy Malawi, no to taki kamień, który się pieni, jest wręcz poszukiwany przez nas. Podobna sytuacja jest z podłożem. Super specjalistyczne żwirki akwarystyczne to często ten sam piasek kwarcowy, który w markecie budowlanym kosztuje ułamek ceny co w zoologicznym. Analiza składu chemicznego popularnych podłoży akwariowych pokazuje, że ich głównym atutem jest powtarzalna frakcja i czystość. Chodzi o to, że ziarenka tego piasku kwarcowego są podobnej wielkości i nie trzeba tego piasku tak długo płukać. I to w zasadzie jedyne różnice między tym piaskiem ze sklepu budowlanego. Jeżeli masz czas, trochę poprzebierasz, więcej razy przepłukasz, no to ten piasek ze sklepu budowlanego będzie taki sam. No chyba nie muszę mówić, że inna sprawa jest z tak zwanym podłożem aktywnym, którego oczywiście nie kupimy w sklepie budowlanym. Jeżeli planujesz u siebie w akwarium trudne rośliny, które wymagają żyznego podłoża, no to niestety musisz liczyć się z wydatkiem kilkuset złotych w zależności od wielkości Twojego akwarium. No powiem Wam, że te podłoża naprawdę działają i na tym nie oszczędzałbym w ogóle. Jeżeli planujesz proste rośliny, w większości epifity, no to zwykły żwirek z budowlanego sklepu wystarcza w zupełności. Filtracja, materiały filtracyjne i oświetlenie. Jeżeli mówimy o filtrach, tutaj ja staram się nie przepłacać aż tak dużo, ale nie lubię też oszczędzać. Mam to do siebie, że lubię używać marek filtrów, które u mnie się sprawdzają i nie są zawodne. Lubię niezawodną filtrację. Głównie chodzi tutaj o ilość na media filtracyjne, przepływ i bezawaryjność. W dziedzinie filtracji producenci też prześcigają się w oferowaniu coraz bardziej skomplikowanych mediów filtracyjnych. Jednak biologia jest nieubłagana. Bakterie nitryfikacyjne potrzebują jedynie powierzchni do osiedlenia się i przepływu natlenionej wody. Klasyczna gąbka o odpowiedniej gęstości lub porowata ceramika, a nawet lawa wulkaniczna ze składu ogrodniczego pełni tę samą, równie wydajną funkcję co drogie odpowiedniki w kolorowych opakowaniach w sklepach zoologicznych. Powiem Wam, że często jak nie miałem co włożyć do filtra, używałem keramzytu, też bardzo dobrze według mnie się sprawdza, pod warunkiem, że naprawdę dobrze go upakujemy, żeby nie było tam luzów, bo on jest lekki i nieraz słychać go w filtrze. Widziałem akwaria, które wyglądały naprawdę świetnie i w kubełku miały tylko i wyłącznie gąbki. Warto w tym miejscu wspomnieć o tak zwanej filtracji typu hamburskiego. To rozwiązanie kosztuje grosze, oparte jest na arkuszu gąbki i prostej pompie. To proste rozwiązanie pod względem powierzchni biologicznej bije na głowę większość drogich filtrów wewnętrznych. Jeśli chodzi o oświetlenie, byłbym kompletnym hipokrytą, gdybym powiedział, że zwykła świetlówka wystarczy. Sam pod swoim zbiornikiem konkursowym używam naprawdę bardzo drogiej lampy, ale po prostu potrzebna mi jest, dlatego żeby dobrze wybarwiły się rośliny. Ale oczywiście są też tańsze rozwiązania. Nowoczesne naświetlacze LED stosowane często w budownictwie oferują temperaturę barwy światła w granicach 6500 kelwinów. Jest to idealna wartość dla fotosyntezy dla większości roślin akwariowych. Na wielu niemieckich forach akwarystycznych związanych z roślinami akwariowymi czytałem, że wielu ludzi z powodzeniem właśnie stosuje te lampy. Kolejny bardzo ważny temat, czyli rośliny i nawożenie akwarium.
Wiele osób jest święcie przekonanych i bardzo w to wierzy, że bez drogich nawozów w płynie ich rośliny zmarnieją. W tym przypadku kluczową sprawą jest to, czy posiadacie zwierzęta w waszym akwarium, czy w waszym akwarium są ryby. Jeżeli ryb nie ma w akwarium, no to niestety bez nawozów raczej się nie obędzie. Jeżeli macie zamiar mieć w swoim zbiorniku ryby, no to można zrobić to całkowicie inaczej. Kluczem do tego, czy powinniście używać nawozów, czy nie, jest odpowiedni i świadomy wybór roślin akwariowych. Są rośliny, które do życia potrzebują naprawdę niewiele. O tym zrobiłem już kilka filmów na tym kanale, możecie sobie je poszukać. Od razu mówię, że są możliwości przygotowania własnych nawozów z soli, ale powiem Wam, że nie polecam tego szczególnie niedoświadczonym akwarystom. Niedoświadczonym akwarystom poleciłbym nawozy All-in-One. Wracając do roślin i zakupu tych roślin do Waszego akwarium, zawsze proponuję Wam, żebyście kupowali takie rośliny od innych akwarystów, którzy mają tych roślin nadmiar. Po pierwsze, na pewno będzie taniej, po drugie, te rośliny już są w wodzie, bo te kupowane w sklepach często po prostu pierwszy raz w wodzie całkowicie zanurzone są w Waszym akwarium. No ale też istnieje pewne ryzyko, o którym muszę tutaj teraz powiedzieć. Z takimi roślinami możecie do swojego akwarium przynieść nieproszonych gości, takich jak ślimaki, a nawet choroby. A żeby tego wszystkiego uniknąć, jest alternatywa rośliny in vitro. Ale powiem Wam szczerze, że osobiście jakoś nie lubię tego rozwiązania. I kiedy kupuję rośliny z mojej ulubionej firmy, czyli Tropica Aquarium Plants, to zawsze wybieram te w koszyczkach niż te in vitro. No nie wiem, jakiś taki może oldschoolowy jestem człowiek. Pozwólcie, że teraz pokuszę się o jakieś zgrabne podsumowanie tego wszystkiego. O sukcesie w akwarystyce nie decyduje cena sprzętu, ale zrozumienie procesów zachodzących wewnątrz szklanych ścian zwanych akwarium. Drogie zestawy oferują wygodę i gotowy design, ale budżetowe rozwiązania zmuszają nas do nauki chemii i biologii, co w dłuższej perspektywie czyni nas, według mnie, lepszymi akwarystami. Piękne akwarium to wynik cierpliwości i wiedzy, a nie grubości portfela. Oczywiście muszę przyznać, że często korzystam z nowinek akwarystycznych, różnego rodzaju gadżetów, bo po prostu mnie to interesuje jako akwarystę. Niekiedy jako do osoby, która prowadzi kanał na YouTube, wpada mi coś naprawdę bardzo ciekawego i dla ciekawości to badam. Ale znam też drugą stronę medalu. Przypominam, jestem dzieckiem czasów komunizmu, w których to czasach zwykły brzęczek tak zwany był szczytem marzeń. A akwarium 120-litrowe ze skalarami to naprawdę było duże akwarium. Ale nawet w tych ciężkich czasach, trudnych, jakoś wszyscy dawaliśmy sobie radę. Dajcie znać w komentarzach, na czym udało Wam się najbardziej zaoszczędzić podczas zakładania Waszych nowych zbiorników i czy faktycznie zauważyliście różnice w ich funkcjonowaniu. Albo po prostu napiszcie, jak film Wam się podobał. Tradycyjny kciuk do góry, subskrypcja oczywiście jest mile widziana. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!